Dziś trochę dziwna naprawa polskiego telefonu z lat 80. XX wieku. Dlaczego dziwna? Cześć, miło Was widzieć na tym kanale. Zapewne każda osoba kolekcjonująca urządzenia retro prędzej czy później spotyka się z koniecznością ich naprawy. Bywają też naprawy, gdzie niewiele trzeba zrobić, by przywrócić sprzęt do żywych, ale dojście do tego, co jest przyczyną problemów, zajmuje niesamowicie dużo czasu. I do tej grupy zalicza się ta dziś prezentowana. Telefon przewodowy Narcyz 270 był produkowany w Polsce najprawdopodobniej od 1988 roku w firmie o nazwie Telekom Radomska Wytwórnia Telefonów. Na swoje czasy była to konstrukcja stosunkowo nowoczesna, z mnóstwem dodatkowych funkcji, których jednak na pierwszy rzut oka nie widać, gdyż aby je uruchomić, trzeba było wybrać dość rozbudowane kombinacje klawiszy. Ten egzemplarz, który trafił w moje ręce, miał być teoretycznie sprawny. Okazało się jednak, że nie był. Co ciekawe, wygląda na to, że trafił do serwisu, który nie wiedząc jak go naprawić, popsuł go jeszcze bardziej. Naprawy nie ułatwiała jeszcze jedna sprawa. Otóż nie udało mi się znaleźć w internecie prawidłowego schematu pasującego do tego konkretnego egzemplarza. Trafiłem jedynie na podobny. Po pierwsze, konstrukcja samej słuchawki w moim modelu była zupełnie inna niż ta na widocznym diagramie. Bardziej przypominała tę z innego telefonu tego samego producenta o nazwie Bratek. Tak, ta firma lubiła nadawać swoim urządzeniom kwiatowe nazwy. Po drugie, na środku schematu ideowego widać tajemniczy moduł klawiatury KWI 275, do którego schematu, pomimo licznych starań, nie znalazłem. Jedynie udało się zdobyć kartę katalogową zastosowanego w tym module układu UM91611, gdzie producent podaje jego przykładowe zastosowanie. Jak się później okazało, na szczęście szczegółowe informacje o tym module nie były potrzebne. Wreszcie mój egzemplarz różni się jeszcze kilkoma mało istotnymi drobiazgami, jak na przykład brakiem niektórych zworek czy przełączników. Producent zresztą wspominał o tym, zaznaczając na schemacie te elementy jako zależne od wykonania. Do rzeczy jednak. Na co cierpiał pacjent? Po podłączeniu do sieci telefonicznej było słychać w słuchawce jedynie cichy szum. Żadnego sygnału typu linia wolna albo zajęta. Co prawda, po naciśnięciu klawiszy, przy podniesionej słuchawce oczywiście, urządzenie wydawało ciche dźwięki charakterystyczne dla wybierania impulsowego. Tyle, że telefon nie nawiązywał połączenia. Również próby zadzwonienia na ten telefon kończyły się niepowodzeniem. Dzwonek nie działał, a po podniesieniu słuchawki nic nie było słychać. Słowem, nie wyglądało to dobrze. Dobra, przyszedł czas na operację. Pacjent został najpierw solidnie wyszorowany, ale tego nie pokazuję na filmie. Widzicie już wyczyszczony aparat. Po otwarciu obudowy aparatu i słuchawki od razu rzuciło się w oczy jedno uszkodzenie. Kabel od dynamicznej wkładki mikrofonowej Tonsil CBE76 był urwany. Naprawa zajęła chwilę i nie warto poświęcać jej więcej czasu. Problem w tym, że usunięcie tej usterki nie zmieniło znacząco sytuacji. Zaczęło się więc dochodzenie godne niemal Sherlocka Holmesa. Co jeszcze może być nie tak? Aby film nie trwał wielu godzin, przedstawiam je w dużym skrócie.
Poprosiłem też o pomoc chłopaków na pewnym forum dyskusyjnym w internecie o telefonach przewodowych. Wspólnie głowiliśmy się, co może być problemem. I pomimo długiej dyskusji telefon wciąż milczał. Obejrzałem wszystkie elementy dokładnie, czy na pierwszy rzut oka któryś z nich nie jest uszkodzony. Pomierzyłem rezystancję oporników, korzystając z miernika uniwersalnego. Była ok. Sprawdziłem też diody prostownicze, zenera i kondensatory. Problem w tym, żeby mieć 100% pewność ich prawidłowego działania, należałoby je wylutować z płytki i dopiero wtedy zweryfikować ich funkcjonowanie. A tego z oczywistych względów nie chciałem robić. Po takim sprawdzeniu kilka elementów umieściłem na liście podejrzanych, jednak postanowiłem ich ewentualne wylutowanie odłożyć na później. I jak się okazało, był to dobry pomysł, ale o tym za moment. Odłączyłem też moduł klawiatury i zwarłem piny 15 z 13 oraz 16 z 11, by sprawdzić, czy to nie moduł klawiatury jest przyczyną problemów. Po takiej operacji telefon powinien pracować prawidłowo, choć oczywiście nie można by wciąż wykręcić numeru. Niestety, telefon nadal nie wykazywał żadnej chęci do współpracy. A więc to nie moduł klawiatury powodował problemy, tylko co? Przyczyna okazała się bardzo prosta, jak to czasem bywa z naprawami. Otóż wadliwie podłączono przewody we wtyczce telefonicznej. Odkryłem, że biały powinien być na miejscu czerwonego i odwrotnie. Czerwony i zielony to w dużym uproszczeniu przewody do rozmowy, a biały i czerwony do sygnału dzwonienia. Centrale korzystają jednak jedynie z 2 linii i wtedy w większości telefonów o takiej konstrukcji odpowiednie przewody łączy się ze sobą. Ale nie w tym modelu. Tutaj telefon po prostu nie korzysta wcale z białego przewodu, czyli nie jest on podłączony do centrali. Wynika to ze specyficznej konstrukcji aparatu. Wracając do meritum, okazało się, że zmiana przewodów tchnęła życie w to urządzenie. Przyznacie, że to nieco zaskakujące rozwiązanie. Ale to jeszcze nie koniec tej historii. Telefon zaczął działać, ale dzwonek wciąż nie dzwonił. W zależności od położenia przełącznika min-max albo całkowicie milczał, albo wydawał ledwie słyszalne dźwięki. Zerknijmy jeszcze na chwilę na schemat urządzenia. Dlaczego możliwe jest niejako połączenie funkcji 2 linii w ramach jednego przewodu? Otóż cała tajemnica kryje się w kondensatorze C1. Kiedy centrala dostarcza tylko prąd stały, ten kondensator stanowi swego rodzaju barierę nie do przejścia. Kiedy jednak ktoś do nas dzwoni, centrala dokłada do prądu stałego składową przemienną i wtedy można powiedzieć, że bariera stworzona ze wspomnianego kondensatora C1 znika i prąd przemienny płynie prosto do bazera. Tak, w aparacie zastosowano bazer piezoelektryczny, tanie, ale całkowicie wystarczające w tego typu urządzeniach rozwiązanie. Jak wynika ze schematu, jest on połączony do prądu przemiennego pobieranego z linii telefonicznej za pośrednictwem diody, która odcina połowę przebiegu i nie ma żadnego dodatkowego kondensatora filtrującego. Dzięki temu generowany jest dźwięk o dość charakterystycznej modulacji, a w zasadzie powinien być, bo bazer milczał. Bazer ma najprawdopodobniej własny generator 4 kHz, który jest dodatkowo modulowany częstotliwością napięcia z linii telefonicznej 25 Hz lub ewentualnie 50 Hz, co w efekcie daje ciekawy dźwięk określany ćwierkaniem. Posłuchamy go na koniec filmu.
Większość bazerów ma biegunowość, zatem wymaga odpowiedniego podłączenia plus do plusa i minus do minusa. Co gorsza, większość nie ma zabezpieczenia przed odwrotnym podłączeniem i w takiej sytuacji ulega uszkodzeniu. Zastanawiałem się, czy to możliwe, że bazer został podłączony odwrotnie. Ale bojąc się go uszkodzić, jeszcze chwilę kombinowałem, co jeszcze mogło być przyczyną problemów, zanim zdecydowałem się zmienić podłączenie bazera. I znów mały cud. Telefon zaczął dzwonić. Dlaczego ktoś, kto serwisował to urządzenie, podłączył przetwornik piezoelektryczny odwrotnie? Nie mam pojęcia. Na szczęście bazer nie uległ uszkodzeniu. Twarda bestia. Zadowolony z wyników pracy, szybko złożyłem telefon i odtrąbiłem sukces. Jednak równie szybko okazało się, że to tylko sukces połowiczny. Otóż po podłączeniu telefonu zauważyłem, że naciśnięcie na niektóre klawisze powoduje, że dana cyfra wybierana była dwukrotnie, nie zawsze, ale bardzo często, a bywało, że i nawet trzykrotnie, bardzo rzadko. Dodam, że czyszcząc telefon zdecydowałem się nie otwierać samej klawiatury, przypuszczając, że jej złożenie może nie być trywialne. Ale widocznie otwierał ją przede mną ktoś inny. Sam układ scalony odpowiedzialny za klawiaturę zawiera moduł, który zabezpiecza przed drganiami styków klawiatury. Jak jednak wynika z opisu, jest to zabezpieczenie przed bardzo krótkimi drganiami. Coś więc wciąż musiało być nie w porządku. Zdecydowałem się rozkręcić telefon raz jeszcze i tym razem dobrać do klawiatury. Jak widać, konstrukcja klawiatury jest bardzo ciekawa i wielowarstwowa. Mosiężna blaszka usztywnia całość konstrukcji. Sprężynujące styki ze stalowej blaszki służą do zwierania odpowiednich pól na płytce drukowanej. Mamy też kilka warstw izolujących. Z czego wynika tak złożona, wielowarstwowa konstrukcja? Tego do końca nie jestem pewien. Przypuszczam, że po pierwsze chciano zapewnić wiele lat niezawodnej pracy. O czym świadczyć może na przykład sposób wykonania odznakowania klawiszy, gdyż symbole cyfr nie są nadrukowane, a same klawisze są zrobione z dwóch różnych odlewów z tworzywa i dzięki temu cyfry nie wycierają się i pewnie równie dobrze jak teraz będą wyglądać za kilkadziesiąt lat. Drugim powodem mógł być sposób współpracy ze wspomnianym układem klawiatury UM91611, by zapewnić, mówiąc obrazowo, odpowiednio wyraźny sygnał i być może również ograniczyć drgania styków. Wreszcie na pewno chciano zapewnić izolację od środowiska zewnętrznego, by brud i kurz nie dostawał się do środka. Klawiatura została wyczyszczona i złożona. Niestety, okazało się, że ten zabieg tylko pogorszył jej funkcjonowanie. Więcej klawiszy zaczęło cierpieć na syndrom dwukrotnego wybierania tej samej cyfry. Dlaczego? Szukanie pomocy w internecie nie zakończyło się sukcesem. Początkowo przypuszczałem, że znaczenie ma po prostu wiek klawiatury i zmęczenie materiału. Okazało się, że rozwiązanie jest bardzo proste. Otóż wystarczy odpowiednio lekko wygiąć blaszki i zwrócić uwagę na jeden drobiazg przy składaniu warstw. Końcówki blaszek muszą zostać odpowiednio włożone pomiędzy inne warstwy. Jeśli tego nie zrobiono, styki nie pracują prawidłowo. Po ponownym złożeniu w końcu sukces. Klawiatura zaczęła pracować idealnie, całkowicie idealnie.
Przy okazji odkryłem, przeglądając zdjęcia tego aparatu w internecie, że producent przewidział eleganckie miejsce na zamontowanie buzzera. Wcześniej szalony serwisant umieścił go w złym miejscu, a ja powtórzyłem początkowo jego błąd. Teraz można już było świętować zakończenie naprawy. Co sądzicie o takiej naprawie? Niby niedużo pracy, ale dojście do przyczyn problemów zajęło mi niesamowicie dużo czasu. Wreszcie były to aż 4 usterki do usunięcia. Widać wyraźnie, że telefon trafił wcześniej do jakiegoś szalonego serwisanta. Na szczęście aparat znów jest wśród żywych. Jeśli dotrwaliście do tego miejsca filmu, napiszcie koniecznie w komentarzu. Jestem retro twardzielem, uwielbiam retro naprawy. Czy chcielibyście dowiedzieć się więcej, jak działa ten telefon i jakie są jego możliwości? Trzymajcie się zdrowo.